Cześć. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj postaramy się zrobić taką małą analizę językową nowej piosenki Męskiego Grania 2019, która nazywa się Sobie i Wam, i przyjrzymy się niektórym wyrażeniom, niektórym słówkom, które pojawiają się w tekście tej piosenki. Myślę, że bardzo one Wam się przydadzą, bo tak naprawdę wszystkie z nich są używane na co dzień przez Polaków. Ok, więc zaczynamy. Tutaj macie prezentację, którą przygotowałam i pamiętajcie, żeby włączyć napisy do tego filmiku, będzie Wam na pewno łatwiej. Ok, więc pierwszy fragment piosenki. Mieliśmy tam w tekście za dużo roboty, a kołaczy brak. I jest to nawiązanie do polskiego powiedzenia, takiego idiomu, bez pracy nie ma kołaczy. I to znaczy, że należy ciężko pracować, aby osiągnąć upragniony cel czy zwyciężyć. Czyli nigdy nic nie dostaniemy za darmo i zawsze musimy włożyć w to trochę wysiłku i pracy. Na przykład, gdy ktoś mówi, że nauka polskiego jest ciężka, możecie powiedzieć, że bez pracy nie ma kołaczy i trzeba włożyć wysiłek, żeby w końcu nauczyć się polskiego i móc w tym języku mówić. Jeśli chodzi o to, co tak dosłownie znaczy to wyrażenie, jaka jest jego etymologia, to praca, myślę, że wiecie, co to jest, ale kołacz to w przeszłości, dawniej, to było takie świąteczne pieczywo, które bardzo często było wypiekane na jakieś duże uroczystości, głównie śluby i wesela. Tak to wyglądało, tak jak tutaj możecie zobaczyć na zdjęciu. Bardzo podobnie to wygląda do węgierskiego pieczywa, więc myślę, że jeżeli ktoś z Was jest z Węgier, to na pewno Wam się to skojarzy. Więc chodziło o to w przeszłości, że jeżeli ludzie nie włożyli wysiłku, no to nie mogli tego upiec, tak? Więc i to zostało do dzisiaj. Czyli bez pracy nie ma kołaczy. Ok, lecimy dalej. Drugi wers tej piosenki. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. To jest nawiązanie do innego wyrażenia, powiedzmy, chodzić krętymi drogami. Kręty to znaczy taki, który ma dużo zakrętów. Droga, wiadomo. I chodzić krętymi drogami to znaczy postępować nieszczerze, oszukiwać. Czyli jak ktoś kręci, tak potocznie mówiąc. Czyli na przykład, jeżeli jest jakaś osoba, która bardzo często kłamie i oszukuje i jest nieszczera, to możemy powiedzieć o niej, na przykład powiedzmy, że jest to jakiś Marek. Marek chodzi krętymi drogami. Ok, idziemy dalej. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. To z kolei jest nawiązanie do tego wyrażenia suto zastawiony stół. Bardzo często pojawia on się w kontekstach jakichś imprez, uroczystości. Polacy lubią, gdy stół jest zastawiony suto i to znaczy, że jest on zastawiony hojnie, obficie. To znaczy, że możemy powiedzieć, że stół ugina się od wszystkich dań, które są na nim postawione. Macie tutaj taki przykład na zdjęciu. Tak naprawdę każdy wigilijny stół, Wigilia to w Polsce obchodzona jest 24 grudnia, przed Bożym Narodzeniem. To taki wigilijny stół to praktycznie zawsze jest suto zastawiony. Ok, idziemy dalej. Za duże to ego, by dogadać się. Tutaj zanim przejdę do tych wyrażeń, które wybrałam, wspomnę tylko o tym ego. Gdy mówimy, że ktoś ma duże ego, to znaczy, że ta osoba jest bardzo pewna siebie, a czasami wręcz trochę zarozumiała. I jeśli chodzi o tą drugą część, o dogadywanie się, mamy z tym związane dwa wyrażenia. Pierwsze z nich to dogadać się z kimś i to znaczy porozumieć się z kimś w jakimś języku, na przykład uczę się polskiego, żeby dogadać się z moimi teściami. Lub też dojść do porozumienia w jakiejś sprawie, czyli możemy mówić w tym samym języku,
jakby dwóch native'ów, tak, ale może to chodzić o jakąś sprawę lub też na przykład o zawarciu umowy, czy robienie jakiegoś biznesu razem. Na przykład możemy powiedzieć, że dogadałem się z Marcinem i on sprzeda mi swój dom. Tak. I inne wyrażenie, dobrze się z kimś dogadywać, to znaczy mieć z kimś dobrą relację, dobrze z kimś żyć. Na przykład dobrze dogaduję się z moimi znajomymi. Ok, lecimy dalej. Następna część piosenki to za mała ta chata, by kobietę mieć. I tutaj nie mamy tak naprawdę żadnego wyrażenia, a bardziej slangowe, takie potoczne określenie na dom lub mieszkanie. Generalnie miejsce, gdzie mieszkamy, to jest chata. Chata tak dosłownie to jest taki dom gdzieś na wsi, ze słomą lub sianem na dachu, drewniany, bardzo taki obskurny, ale w takim potocznym języku to po prostu dom, czyli na przykład mogę powiedzieć, wyobraźmy sobie, że jestem na imprezie i mówię, sorry, muszę już iść na chatę. Ja osobiście tak nie mówię, ale są osoby, które tego tak używają, czyli iść na chatę, być na chacie, zawsze łączy się z na. Ok, następne. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi za pas. I pierwsza część nawiązuje do wyrażenia być uwiązanym jak pies na łańcuchu. I to jest dosyć dosłowne, takie wprost. Po prostu ktoś ma jakieś obowiązki albo no coś go powstrzymuje i nie jest dosyć elastyczny, nie może robić dokładnie tego, co chce, bo zawsze jest coś, jakieś właśnie obowiązki, czy jakaś osoba, która lub które te obowiązki go przed tym powstrzymują. Tak jak pies, którego przypniemy na łańcuchu, on też nie może iść tam, gdzie chce, nie może się poruszać tam, gdzie chce. Więc to jest bardzo dosłowne powiedzenie. A druga część, brać lub dać nogi za pas, to znaczy uciec albo uciekać, tak? Brać to bardziej uciekać, dać to uciec. Na przykład złodziej dał nogi za pas i teraz policja go szuka. W takim kontekście może to nie jest często używane, bo jest to dosyć nieformalne, ale tak, możecie to spotkać. Czyli dać nogi za pas to znaczy uciec. Ok, lecimy dalej. Teraz jesteśmy już przy refrenie i w refrenie mamy takie słowa. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Życzyć to znaczy mówić komuś coś miłego, gdy ta osoba ma urodziny na przykład lub z okazji jakiegoś święta. Sobie, czyli ja sama sobie czegoś życzę, tak? I wam, czyli wszystkim pozostałym. I następna część, stać mnie na coś albo nie stać mnie na coś. Stać kogo co na kogo co. Na przykład, czyli będzie 2 razy biernik. I na przykład, nie stać mnie na nowy samochód. Nie stać mnie na wakacje na Malediwach. Nie stać mnie na nową książkę, na przykład, tak? Czyli to znaczy, że nie mam wystarczająco pieniędzy, żeby to kupić albo żeby za to zapłacić. Czyli na przykład ktoś mówi, czemu nie kupisz sobie nowego laptopa? Nie stać mnie. Tak? Możemy powiedzieć po prostu, nie stać mnie. Albo jeżeli ktoś wydaje dużo pieniędzy i chce tak trochę się pokazać i zaszpanować, może powiedzieć, o, bierzcie, stać mnie. Tak? Więc może to być używane w różnych kontekstach. Ok, i druga część, daj mi święty spokój. To jest bardzo popularne. To znaczy, zostaw mnie w spokoju. Mówimy to, gdy chcemy, żeby ktoś nas zostawił, żeby nie zadawał nam pytań albo nie męczył nas. Po prostu, gdy chcemy zostać sami i robić to, co tam sobie zaplanowaliśmy. Daj mi święty spokój. Oczywiście możecie też powiedzieć, daj mi spokój, bez święty. Też będzie ok.
Kolejna część refrenu. Szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Szczęścia, myślę, że każdy wie, co to znaczy być szczęśliwym. Ile się da, to znaczy dużo, ale bardzo dużo, tak dużo, jak to możliwe. Na przykład ta kobieta ze zdjęcia, ona poszła do sklepu i kupowała ile się da. Tak? Ile się da, czyli po prostu brała wszystko, tak dużo jak mogła, tak dużo jak zmieściło się do jej toreb, albo tak dużo, no, tak dużo na ile ją było stać, tak? Było ile się da. I miłości w bród to też znaczy bardzo dużo. Czyli po prostu oni składają życzenia, tak? Dużo szczęścia i dużo miłości, tylko po prostu używając innych konstrukcji i wyrażeń. Okej, jak widzicie, ta piosenka była napakowana bardzo fajnymi wyrażeniami. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Proponuję Wam, żebyście zrobili sobie z tego notatki i napisali z tymi wyrażeniami zdania. Mogą to być bardzo proste zdania, ale zawsze w ten sposób możecie przećwiczyć te wyrażenia i spróbować ich używać poprawnie. Jeżeli zrobicie to w komentarzach, to ja też na pewno dam Wam znać, czy brzmi to naturalnie i czy wszystko jest ok w tych zdaniach. Ok, to dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, co myślicie o tym filmiku i do zobaczenia. Cześć!